Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku WWE My Universe. Tak jest, mamy to. Mamy pierwszego zawodnika, który zasilił nasz roster. Zaraz wam go pokażę, zaraz wam go przedstawię. Jego nickname to Atachi. Jest to nasz pierwszy zawodnik, który dołączył do Monday Night Raw. Teraz wam pokażę, jak prezentuje się jego postać po prostu. A jego postać wygląda w ten sposób. Muszę zrobić taką. I przejdźmy sobie. O, tak wygląda jego postać. Tak wygląda Atachi. To jest nasz pierwszy zawodnik. Zaraz przesymulujemy sobie pierwszy sezon do pierwszej dużej gali. I zobaczymy, czy Atachi dostanie jakąś walkę. Czy zawalczy na Raw, czy będzie miał swój debiut. Jeżeli będzie miał, może będzie miał jakąś dobrą walkę, to nawet sobie może ją skomentujemy, zobaczymy jak to będzie. Ale na teraz zobaczymy po prostu, czy dostanie jakąś walkę. Akurat zaczynamy od Monday Night Raw i zobaczymy, co tu mamy za walki. Finn Balor, Damian Priest i Usos. Tutaj mamy kolejny tag team, nas nie interesuje. Tutaj kobietki sobie zawalczą. Ale czy będzie walka Atachiego? Ale chyba na razie nasz zawodnik nie załapał się do żadnej walki, także przesymulujemy sobie Monday Night Raw. Tutaj mamy wyniki, tutaj wygrał Brock Lesnar, tutaj mamy kobietki Sky wygrała, Solo Sikoa, Logan Paul, Roman Reigns walczył z Reyem Mysterio. Czyżby jakaś walka o pas się szykowała? Rey Mysterio, Undisputed WWE Championship, zobaczymy. No i main event Carmella z Alexa Bliss wygrała Carmella. No i dobra, zobaczymy sobie roster, gwiazdy. No i Atachi jest tutaj, ma 82 overalla, na razie jego power ranking to jest 50. Light Heavyweight Striker, czyli będą wysokie loty u naszego zawodnika. Zobaczymy, czy pojawi się i będzie miał swoją pierwszą walkę. Przejdźmy do następnego show NXT. Tutaj NXT nas na razie nie interesuje, bo nasz zawodnik pierwszy nie bierze udziału tutaj w tej gali, ponieważ nie występuje dla NXT. Przesuniemy sobie tutaj, mamy, jakby kogoś interesowały wyniki, może któryś z was jest fanem któregoś z zawodników i chce po prostu sprawdzić jak mu idzie. Tutaj mamy wyniki, możecie sobie sprawdzić. O, widzimy, że Apollo Crews tutaj wygrał. A my lecimy do następnego show. Będziemy mieli SmackDown. Zobaczymy, może nasz zawodnik będzie gdzieś na wypożyczeniu na SmackDown. Ale nie widzę go tutaj. Nie ma go na wypożyczeniu. Nie ma żadnej walki. Przesymulujmy sobie wszystko. Sprawdźmy sobie wyniki. Tu mamy Xavier Woods wygrał z Jeyem Uso. Ciekawe. Z tych ciekawszych meczy, co tutaj mamy jeszcze, Shinsuke Nakamura wygrał z Big E. Nie mamy żadnej walki o pas, ani nic takiego, są po prostu zwykłe walki. Drew McIntyre z Sheamusem wygrał. O, Brock Lesnar nawet walczył. Main event. Taki średni jak dla mnie, słabi zadający w main evencie. Przejdźmy dalej. Mamy kolejną galę Monday Night Raw. Zobaczymy, czy nasz debiutant w końcu dostanie jakąś walkę, ale widzę, że na razie komputer nie uwzględnia go po prostu w rosterze. Jestem ciekaw właśnie, ile będziemy musieli czekać na pierwszą walkę naszego zawodnika, chyba żeby trzeba było go dodać dziś tutaj wyżej w dywizji. Zobaczmy slot drugi. Bo on tak jakby jest w tej dywizji tutaj uwzględniony. O, tak jakbyśmy zrobili. Tak nie możemy zrobić. No, on tutaj jest uwzględniony i on raczej powinien walczyć, bo Big Show'a żeśmy już widzieli w walkach. Także może po prostu komputer na razie nie daje mu szans. Tak samo jest uwzględniony tutaj w rosterze. Meczy mamy 9, to nic nie zmieniamy. Także po prostu będziemy symulować dalej, aż w końcu się pojawi w jakiejś walce. Symulujemy sobie dalej. Tutaj
Zobaczmy sobie, może być jakiś bardziej interesujący mecz. Jakiś mecz o pas był tutaj na ten. Nic nie było. O, Roman Reigns walczył z Cody Rhodesem. To dosyć ciekawa walka, ale Roman dalej niepokonany. Finn Balor z Regim. Taka średnia walka. Na main event. Przejdźmy do NXT. Zobaczmy gdzieś na wypożyczeniu nasz zawodnik. Nie ma go na wypożyczeniu. Symulujemy całość. I przechodzimy do następnego show. Czyli mi się wydaje, będzie jeszcze jeden tydzień, będzie Monday Night Raw. Może załapie się na nasz zawodnik na jakąś walkę w tym trzecim tygodniu, bo tutaj widzę, że go nie ma, ale widzicie, ci zawodnicy z Adel się po prostu dodają. Na przykład tutaj widzimy Chris Jericho, którego dodałem sobie do rosteru, walczy z Jayem Uso w tag teamie. Także oni są uwzględniani, tylko po prostu... O, to jest ciekawa walka, Roman Reigns z Drew McIntyrem. Po prostu... Nie dostał jeszcze swojej szansy, ale może na tym Raw dostanie szansę nasz zawodnik, ale nie widzę go tutaj. Po prostu chyba jeszcze za słabo jest w naszej hierarchii. Nie dostanie jeszcze żadnej walki. Po prostu tak po prostu wychodzi. Tutaj mamy takie spotkania. Po prostu też nie chcę wam przedłużać, bo po prostu jak nie ma naszych zawodników, to po prostu będziemy symulować sobie te walki. Tutaj będziemy Roman Reigns walczył z Brockiem Lesnarem. Main event Jimmy Uso z Finnem Balorem, bo to tak za bardzo nie ma sensu się rozczulać nad karierami innych, bo interesuje nas kariera naszego zawodnika i kiedy on się w końcu pojawi, bo to nas interesuje najbardziej. Także postaram się, żeby te odcinki miały tak plus minus 10 minut, żeby was też nie zanudzać. I zobaczymy, czy uda nam się po prostu doprowadzić do jakiejś walki naszego zawodnika. Bo właśnie widzimy, że zbliża się Hell in a Cell. Tutaj raczej go nie zobaczymy, bo jeżeli nie brał udziału w żadnej walce w Monday Night Raw, to raczej ciężko będzie go gdzieś tutaj zobaczyć. Ale możemy zobaczyć, jakie mamy walki, czy może się zmienić gdzieś jakiś tytuł. Tutaj mamy walkę o pas tag teamu. To nie jest Undisputed, tylko po prostu Raw Tag Team Champions. Finn Balor i Damian Priest bronią tytułu z Jayem i Jimmy Uso. I mamy jeszcze main event. Bianca Belair walczy z Io Sky o tytuł kobiet. Przesymulujemy sobie ten event cały i zobaczmy, tutaj Solo Sikoa wygrał, tutaj wygrał Butch. Tutaj Montez Ford i Angelo Dawkins wygrali. Tutaj mamy naszych sąsiadów praktycznie, którzy wygrali. Thomas Ciampa, Finn Balor z Damianem Priestem obronili pasy, Shinsuke Nakamura wygrał z Mikiem i Io Sky tak samo obroniła tytuł. Przejdźmy sobie dalej. Hell in a Cell się skończyło i mamy następny Monday Night Raw. I miejmy nadzieję, że w końcu spotkamy naszego zawodnika w jakiejś walce. Ale tak na razie go tutaj nie widzę. Ciekawe, czy to ma znaczenie, jak on jest tutaj. Bo w rosterze on jest. On jest w naszym rosterze, tylko że on ma... Tylko czy on jest taki w sensie ważny dla komputera, że może on nie chce go po prostu tutaj wrzucić. Właśnie nie wiem, od czego zależą te sloty. Tutaj możemy dodać kobitki. A jakbyśmy dodali, po prostu tutaj edytowali. Bo to jest kolejka. To jest po prostu kolejka o walkę o pas. To jest pas tag teamu. Jakbyśmy spróbowali go dodać po prostu tutaj. Tak, jakbyśmy go dodali, to czy on tutaj będzie... No niby się pojawia w kolejce tak jakby. Dajmy też tych wszystkich zawodników, którzy
są pod roster. Może to coś zmieni. Zobaczymy. Piszmy to. Tak samo zróbmy tutaj. A też nie jestem jakimś ten pierwszy raz robię te My Universe, żebyście muszę was przeprosił po prostu. Też nie mam takiego. Też nie wiem jak to działa tak do końca, ale mi się wydaje, że teraz powinno być ok. Jeżeli oni tam mają te swoje solowe kariery, to teraz powinni brać czynny udział w tym rosterze. I zobaczymy, może przejdziemy do następnego show i w końcu się pojawi nasz zawodnik i zobaczymy jego walkę. To znaczy, już nie będziemy oglądać tej walki, nie będziemy sobie jej komentować, ale może po prostu zobaczymy wynik tej pierwszej walki. Czy naszemu zawodnikowi, pierwszemu zawodnikowi, waszemu zawodnikowi udało się wygrać jakąś walkę. Tutaj nie widzimy go jeszcze. Tutaj mamy kartę SmackDown. Myślałem, że gdzieś będzie na wypożyczeniu, ale niestety nie. No i tutaj mamy galę NXT. O, walkę o pas NXT na pierwszy mecz. Potem mamy walkę o pas kobiet. Tutaj mamy zwykły mecz, tutaj mecz tag teamu, European Championship i pasy tag teamu kobiet. Przesumujmy sobie tą walkę. Tutaj wygrał Apollo Crews. Tutaj mamy Roxanne Perez, która ma teraz tytuł albo obroniła. Nie pamiętam jak jest rozstawienie NXT rosteru. Tutaj mamy prawdopodobnie przejęcie pasa NXT Tag Teamu, bo tej Creedowie wcześniej mieli ten pas, tak mi się wydaje. To Wesley zostaje mistrzem Europy. Tag Teamu zostaje tak jak było. Ale przechodzimy do tego, co nas interesuje. Monday Night Raw. I czy nasz zawodnik się pojawi? Zobaczmy, czy nasz zawodnik będzie miał jakąś walkę. Nie, dalej nie posiada żadnej walki. Także sprawdźmy sobie kalendarz. Przeszliśmy w sumie dwie duże gale i na razie nie zobaczyliśmy naszego zawodnika, ale jeszcze jest po prostu nie wszystko stracone. Możemy sobie news jeszcze przeczytać. Czy coś tutaj będzie na temat naszego zawodnika, czy tak nie bardzo? Raczej nie. Ale po prostu musimy poczekać do następnego... Musicie poczekać do następnego odcinka, może on po prostu się pojawi. Tak jak widzicie, on jest u nas. Gdzie go wcięło? Jest on u nas. Tak on się prezentuje. Power ranking już mu wskoczył, bo już jest 49, czyli po prostu przeskoczył jedną pozycję. Czyli może po prostu gdzieś tam powoli będzie się piął w tej karierze. To oczywiście nie będzie tak, że on od razu się pojawi i będzie od razu walczył i zdobywał wszystko, co tylko się da. Ale mam nadzieję, że z czasem on się po prostu pojawi. Ale jeżeli wy chcecie dołączyć do naszej zabawy, to tak jak mówiłem, like, sub, koment, robimy waszą postać i będziecie konkurować tutaj z Atachim i zobaczymy, któremu z was będzie po prostu lepiej szło. Na razie Atachi nie dostał swojej szansy, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Nie, może w jutrzejszym odcinku, może pojutrze, może po pojutrze. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku, który pojawi się prawdopodobnie już jutro albo pojutrze. Zobaczymy jak mi pójdzie nagrywanie. Mam nadzieję, że będzie odzew pod kolejnym odcinkiem i zobaczymy. Może Atachi się rozkręci i zacznie po prostu walczyć. Ja się z wami żegnam. Dzięki i trzymajcie się. Na razie. Elo!